Mazurki. Miniatury fortepianowe. Utwory stylizowane nawiązujące do polskich tańców ludowych. Jaką rolę pełnią w twórczości Fryderyka Chopina i czy na pewno są takie wyjątkowe? Wyjdźmy od tego, że Chopin nie był pierwszym kompozytorem tworzącym mazurki. Już pod koniec XVIII wieku mazurek był dosyć popularnym gatunkiem. W 1825 roku, czyli w momencie, kiedy Fryderyk Chopin miał 15 lat, opublikowany został największy przed Chopinem zbiór mazurków, którego autorką była polska pianistka i kompozytorka Maria Szymanowska. Jednakże to właśnie twórczość Fryderyka Chopina rozwinęła najbardziej ten gatunek i nadała mu niezwykłego charakteru. Przyjrzyjmy się mu dokładniej i zbadajmy, dlaczego jest tak istotny. Przed Wami 5 powodów, dla których uważam, że mazurek jest najistotniejszym z gatunków tworzonych przez Fryderyka Chopina. Chopin pisał mazurki niemalże przez całe życie. Pierwszy mazurek pochodzi z 1825 roku, kiedy Chopin miał 15 lat. Ostatnie mazurki natomiast pisane były tuż przed śmiercią. Dzięki temu mamy wgląd w rozwój techniki kompozytorskiej Chopina. Jest to najliczniej reprezentowany gatunek w twórczości Chopina. Mazurki, których Chopin stworzył 58, to utwory niewielkich rozmiarów, często łączone w cykle. Miniatury te dla kompozytora stały się okazją do osobistej ekspresji emocjonalnej, o czym czasem Chopin wspominał w swoich listach. Mazurki prezentują szeroki wachlarz środków kompozytorskich. Każdy z mazurków zbudowany jest nieco inaczej i sięga po nieco inne środki wyrazu. Można oczywiście doszukać się pewnych wspólnych cech: dwu- albo trzyczęściowość, sięganie po skale modalne albo naśladowanie faktury ludowej kapeli. Czasem Chopin sięga po bardziej rozbudowane środki kompozytorskie, po polifonizację albo zaawansowaną harmonikę. Robert Schumann, który podziwiał twórczość Chopina, napisał w jednej ze swoich recenzji z 1838 roku: każdy z mazurków ma indywidualny rys poetycki, coś odrębnego w formie lub ekspresji. Mazurki są kwintesencją polskości. Jak już wspomniałam, mazurek to utwór stylizowany. Nawiązuje on do charakteru mazura, kujawiaka albo oberka. Z tymi tańcami Chopin zetknął się już jako dziecko. Co ważne, Chopin w żadnym ze swoich mazurków nie cytuje bezpośrednio melodii ludowych, ale tworzy własne, które w doskonały sposób oddają charakter muzyki ludowej. Porównajcie tę pieśń z mazurkiem, dla którego stała się ona inspiracją. Czemu nie orzesz, Jasieńku, czemu nie orzesz? Czy ci wołki już ustały, czy ci wołki popadały, czy sam nie możesz? Chopin nie cytuje bezpośrednio pieśni, do której nawiązał, ale na jej podstawie tworzy własną melodię. Takiej stylizacji Chopin dokonuje poprzez sięganie po skalę lidyjską albo frygijską, a także po wprowadzanie kwintowego burdonu.
Mazurki Chopina stały się wzorem dla innych kompozytorów. Chopin w niezwykły sposób rozwinął ten gatunek. Z prostego utworu o symetrycznej budowie okresowej stworzył typowy dla siebie sposób emocjonalnej ekspresji. Jego dokonania kontynuowali potem kolejni twórcy, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Juliusz Zarembski, Aleksander Skryabin czy Karol Szymanowski. Ale dla utworów Chopina punktem wyjścia była polska muzyka ludowa. Kolejni twórcy natomiast wzorowali się właśnie na mazurkach Chopina. Mazurek to gatunek wręcz ikoniczny dla Fryderyka Chopina. Mimo niewielkich rozmiarów i względnej prostoty stawia przed wykonawcami niezwykle trudne zadanie interpretacyjne. Żeby dobrze grać mazurki, trzeba znać zarówno charakter polskich tańców, jak i całą rozbudowaną twórczość Chopina. Mazurki trzeba po prostu czuć, bo jak napisał sam kompozytor, jak nie czują, to im polskości palcem w nutach nie pokaże. Być może właśnie dlatego wykonanie całego cyklu mazurków jest obowiązkowe w trakcie trzeciego etapu konkursu chopinowskiego. Kolejna edycja tego konkursu już niedługo przed nami. Odbędzie się w październiku 2020 roku. Na dzisiaj to tyle. Już teraz zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwoneczek z powiadomieniami. Ze statystyk wiem, że ogląda mnie wiele osób, które nie subskrybują tego kanału, a szkoda. Każde polubienie, każda subskrypcja, każdy komentarz pod filmem prowadzi do tego, że mój kanał jest bardziej widoczny na YouTubie i wyświetla się większej ilości osób. Tak więc jeśli uważacie, że warto, to do dzieła. Klikajcie i subskrybujcie. Poza tym zapraszam serdecznie na moją stronę internetową historiamuzyki.pl, gdzie co tydzień pojawiają się nowe materiały dodatkowe do filmów. Możecie również wesprzeć moją twórczość poprzez Patronite. Napiszcie w komentarzach, który z gatunków tworzonych przez Chopina uważacie za najważniejszy. Czy zgadzacie się ze mną, a może macie swoje własne propozycje? Do zobaczenia za niedługo. Cześć!